Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Volkswagena ID Buzz. Dawno żadne auto nie wzbudzało tyle zainteresowania co model ID Buzz. Poważnie, to jest porównywalny szał jak chyba ostatnio w przypadku Suzuki Jimniego. Volkswagen zrobił genialną rzecz, czyli nawiązał do kultowej serii busów od Volkswagena, czyli do modelu T1, tak zwanego Bully. Zresztą na każdej prezentacji, na każdym filmie jest nawiązanie do T1 i faktycznie widać podobieństwa. No wygląda to naprawdę jedna z największych zalet ID Buzza. Mam nadzieję tylko, że nie jedyna. Pora to sprawdzić. ID Buzz to kolejny minivan w gamie Volkswagena, kolejny po niedawno pokazanym nowym multivanie oraz T6.1, czyli rodzinie Caravelle, Transporter czy California. ID Buzz jest najmniejszy z trójki i jego długość to 4,71 metra, szerokość to 1,99 m, a wysokość to 1,94 m. Rozstaw osi to 2,99 cm. Multivan jest więc o 20 cm dłuższy i to w krótszym rozstawie osi. Multivana już można kupić z większym rozstawem osi, a przedłużony ID Buzz ma być też, ale w niedalekiej przyszłości. Wróćmy jeszcze jednak do wyglądu. Ja wiem, że wszyscy widzą podobieństwa do T1, ja też je widzę, ale poza T1 przód Buzza przypomina mi Venoma. No przyznacie, że te oczy i ten uśmiech czasem wydają się takie właśnie złowieszcze. No ale to może ja mam coś nie tak z głową. W takim razie zapraszam do bagażnika. I tutaj już miałem jakieś małe problemy, bo czasami bagażnik nie chciał się otworzyć z kluczyka. To znaczy klapa nie chciała się podnieść. Słychać było, jak się odblokowuje, próbuje się podnieść i potem się tak jakby poddaje. Po chwili jednak udało się go otworzyć. Kufer jest ogromny, chociaż w moim egzemplarzu tego nie widać, bo miałem opcję, jaką jest takie dodatkowe dno w formie organizera. Jest ono przykręcone do podłogi i dzięki temu po złożeniu oparć kanapy mamy idealnie płaską podłogę i wtedy możemy tutaj na przykład spać. Nie do końca rozumiem to rozwiązanie, bo samo przykręcenie nie jest bardzo wygodne, to powinno być inaczej rozwiązane. Ale tak jak mówię, bagażnik jest bardzo duży i ma 1121 litrów, ale liczony do górnej krawędzi oparć tylnego rzędu. Dodatkowo kanapa ma regulowany kąt oparcia oraz jest przesuwna o 15 cm, więc tą przestrzeń można jeszcze bardziej dostosować. W kufrze znalazłem też haczyk na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, organizer, wytłoczonego Bulliego oraz rozkładany hak holowniczy. Tak, ID Buzz może ciągnąć przyczepę o masie do 1 tony. Wsiadamy na tył. Tutaj wejście jest banalnie proste, bo auto ma rozsuwane drzwi i to po obu stronach i to może być również elektryczne. I tutaj też zastanawiałem się, czy da się otworzyć drzwi z prawej strony, jak jest otwarta klapka od wlewu prądu. I okazuje się, że tak. Wszystko jest wymierzone, dzięki czemu drzwi zatrzymają się parę centymetrów przed wlewem prądu. Z tyłu miejsca jest mnóstwo. Poważnie mnóstwo. Zarówno na nogi, jak i na głowę. Nawet jak fotel przesuniemy o te 15 cm do przodu, to wciąż mam parę centymetrów wolnej przestrzeni na nogi. Niestety. To, co mi się nie podoba, to tutaj nie ma 3 oddzielnych foteli, tylko jest kanapa dzielona w proporcji 40:60. Tym samym są tylko 2 izofixy na skraju kanapy i nieco mniej praktyczności. W ogóle w całym aucie są tylko 2 izofixy, przedni fotel tego nie ma. To jest moim zdaniem błąd. Kolejny błąd, raczej wada, jest taka, że z tyłu nie ma podłokietnika, nie ma otwieranych czy chociażby uchylnych szyb oraz nie znalazłem oddzielnych nawiewów. No to są już moim zdaniem spore braki, jak na auto, które ma być rodzinne, uniwersalne. Fajnie, że są organizery w drzwiach czy stoliki, ale ja tam bym wolał móc otworzyć okno czy włączyć nawiew. Wsiadamy więc naprzód. Tutaj witają nas fotele Ergo Active, czyli te z wentylacją i masażem. Fotel wygodny i też całkiem ładnie wyglądający. W bazie siedzimy jak na małego busa przystało, nieco wyżej, dzięki czemu ja miałem bardzo dobrą widoczność. Jedyne co bym zmienił, to szybę przednią naciągnął nieco mocniej na dach, bo stojąc jako pierwszy na światłach, często nie widziałem górnej sygnalizacji. Miło za to, że mamy kapitańskie, regulowane podłokietniki po obu stronach. Niemiła za to jest deska. Ja niestety nie mogę się przekonać do desek rozdzielczych w rodzinie ID. Są moim zdaniem brzydkie i bardzo mało intuicyjne. W bazie dodatkowo materiały wszystkie są wegańskie i z recyklingu, co moim zdaniem odbiło się na jakości tych materiałów. Momentami jest naprawdę słabo. Spasowanie jest nieco lepsze, zdarzają się skrzypnięcia, ale tylko podczas mocnego macania. Czyli jakość przeciętna, ale spasowanie niezłe. Aha, i plus za to, że nie ma wszędobylskiego Piano Black, jak to ma miejsce na przykład w ID.4. Tutaj jest wręcz znikoma ilość tego dziadostwa i to w takich miejscach, że raczej tego nie porysujemy.
Testowany ID Buzz dostał też już najnowsze oprogramowanie 3.2, dzięki czemu po pierwsze ten dziwny mały ekran za kierownicą potrafi pokazywać średnie zużycie prądu i dystans, a po drugie ekran główny ma już działać dużo szybciej. I faktycznie w porównaniu do tego co miałem w ID4 to działa on znacznie sprawniej, ale jak widzicie do perfekcji wciąż mu dużo brakuje. A przypomnę, że to jest już 32. wersja oprogramowania. Zdarzają się przycięcia, albo na przykład nagłe włączenia się asystenta głosowego, gdzie wcale go nie wołałem, ani nic nie naciskałem. Niestety, wciąż przyciski pod ekranem nie są podświetlane, a my wszystko musimy klikać na ekranie. W nocy obsługa tego panelu pod ekranem jest wręcz niemożliwa. Nie rozumiem też dlaczego na Podszybiu nie wygospodarowano miejsc na jakieś małe schowki czy złącza. Jeździłem też wersją Cargo ID Buzza i tam właśnie pod szybą są przegródki. To samo powinno być w wersji osobowej. Poza tym w kabinie znajdziemy parę schowków przy przegródek, w większości są one dość małe. Ciekawy jest ten schowek między fotelami, który to można wyjąć i niestety ciężko go potem włożyć, bo on nie jest na szynach, tylko na takich dwóch bolcach, którymi potem trzeba trafić, żeby go wpiąć. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Tak, ID Buzz ma otwieraną maskę, a raczej uchylaną i tam niestety nie ma dodatkowej przestrzeni, tak zwanego franka, tylko jest dostęp m.in. do płynu do spryskiwaczy. Akumulator i silnik są schowane pod podłogą. Buzz póki co występuje tylko w jednej konfiguracji mocowo-bateriowej, czyli mamy baterię o pojemności 77 kWh netto, a silnik generuje 204 konie oraz 310 Nm, które są przekazywane na tylne koła. Tak. Auto ma napęd na tył, dzięki czemu jest super zwrotne, a promień skrętu to 11,1 metra, czyli tyle co Golf, a Buzz jest dużo większy. I to faktycznie czuć. Samochodem się super manewruje, zwłaszcza w dużych miastach. Poza tym czuć dużą masę Buzza, który waży ponad 2400 kg i dość mocno podskakuje na poprzecznych nierównościach. Chociaż dzięki temu, że moc i moment są dostępne niemal od razu, to przyspieszenie i elastyczność jest bardzo dobre. Jak na takiego minivana, to można powiedzieć, że jest świetne. Niestety nie zmierzyłem przyspieszenia do setki, więc musimy uwierzyć producentowi na słowo, że od 0 do 100 Buzz przyspiesza w 10,2 sekundy. Aha, i prędkość maksymalna to tylko 145 km/h. Miło zaskoczyło mnie spalanie czy tam zużycie prądu. Fakt, auto testowałem w idealnych warunkach dla elektryka, bo było 21 stopni, więc klimatyzacja nie musiała być mocno ustawiona, baterii nie było ani za zimno, ani za ciepło, a ja jeździłem głównie po miastach w Szwecji i Danii, gdzie ruch jest bardzo płynny. Tak więc po krótkiej trasie po Kopenhadze, i to już w godzinach szczytu, potrafiłem zrobić zużycie na poziomie 15 kWh. Oczywiście była to bardzo, ale to bardzo spokojna jazda. Jak jeździłem nieco szybciej, to zużycie wzrastało do 20 kWh. Na trasie jest oczywiście nieco gorzej, bo przy 110 zużycie oscylowało około 22 kWh, a przy 90 około 18-19. Niestety szybciej to nie mogłem jeździć, więc nie miałem jak sprawdzić większego zużycia, ale obstawiam, że przy 120 będzie to już coś koło 24, a przy 140 być może i powyżej 30 kWh. Czyli zrobienie 300 km na trasie z prędkościami 120 km na godzinę, no może być już trudne. W mieście natomiast przy odpowiedniej jeździe dałoby się zrobić około 400 km. Takie klasyczne wyniki jak dla większości elektryków, z których śmieją się diesle robiące po 1000 km w trasie na jednym tankowaniu. Wciąż nie ma nic lepszego w trasie niż diesel. Buzz oferuje też mocniejszą moc ładowania niż w przypadku ID4 czy ID5. Buzza możemy ładować z mocą do 170 kW, co daje nam około 30 minut ładowania od 5 do 80%. Ładowanie do 100% pewnie będzie oznaczało postój na około godzinę. W domu ładowanie z gniazdka 230 trwa około 40 godzin, a z wallboxa około 8 godzin. Czyli też taka raczej klasyka. Aha, i zapomniałem Wam pokazać, jak brzmi Buzz po odpaleniu. Posłuchajcie tego potwora. Taki tam żarcik. Auto oczywiście jeździ bezszeletnie. Pora więc na cennik. ID Buzz w tym momencie ma tylko jedną cenę i ta wynosi 248 tysięcy złotych w podstawie. Jest to odmiana Pro, już bardzo bogato wyposażona, no niemal w najwyższym poziomie. Wersja Cargo, czyli ta dostawcza, kosztuje minimum 246 tysięcy złotych. Aha, i mój egzemplarz nie kosztował 248, tylko ponad 300 tysięcy złotych. Za dodatki trzeba dużo płacić.
Volkswagen ID Buzz to auto, które się kupuje oczami. Poważnie, na żywo samochód wygląda świetnie i cała ta otoczka z historią z Bully T1 no sprawdza się idealnie. Ludzie zaczepiają, pytają, robią zdjęcia i kręcą filmy. No to jest strzał w dziesiątkę. Podoba mi się też to, jak auto jest zwrotne oraz jak ma dużo miejsca w kabinie i to mimo, iż z zewnątrz nie wygląda aż na tak przestronne. Niestety wszystko pozostałe już tak świetne nie jest. Materiały są przeciętne, obsługa bardzo słaba, multimedia wciąż potrafią się przycinać, zabrakło pojedynczych foteli w drugim rzędzie, z tyłu nie da się okna nawet uchylić, ani nie ma tam nawiewów. No i to jest auto elektryczne, więc w zasadzie tylko dla klienta, co ma dom i najlepiej jakby miał fotowoltaikę. Trzeba się więc liczyć z dłuższymi postojami podczas ładowania oraz z planowaniem trasy. Ale wizualnie jest świetny i to w dzisiejszych czasach wystarczy pewnie, żeby stał się hitem. Elektrycznym hitem. I myślę, że to nawet wersja Cargo ma ogromne szanse na hit, bo auto idealnie nadaje się jako jeżdżąca reklama. Wystarczy tylko je fajnie okleić. Cześć!